Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś sobie ogarniemy wymianę czujnika temperatury cieczy chłodzącej. No i słuchajcie, w moim przypadku niestety muszę wymienić czujnik wraz z kolektorem ssącym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że akurat Fiat sobie tak wymyślił, że połączył te dwa elementy i w moim przypadku nie jest czujnik wymienny osobno, tylko połączony wraz z tym kolektorem ssącym. Jeśli macie taki sam przypadek w Waszym samochodzie, czy to był Fiat Punto, czy inna wersja samochodu, czy inny model, innej marki, to oczywiście polecam kupić sobie kolektor ssący wraz z czujnikiem, ale oddzielnie. Oddzielnie, żeby zwyczajnie to było później do odkręcenia w przyszłości, żebyście nie mieli takiego problemu, żeby wymieniać ponownie tą część w całości. Także bardzo fajnie, później sobie gdybym ewentualnie miał jakiś problem z czujnikiem, to sobie zwyczajnie odkręcę czujnik, tam kwota około plus minus 30 zł, a ta cała część kosztowała mnie w granicach 100 zł. Oczywiście są droższe, są tańsze, ja wybieram przeważnie tak po środku. No i słuchajcie, to co sobie odkręcamy oczywiście akumulator, podstawa, kluczem 10, później następnie sobie odkręcamy 3 długie śruby w obudowie akumulatora. No i spójrzcie tutaj, jeśli chodzi o tą obudowę, na samym dole tutaj pierwszy raz zauważyłem, że jest rurka, która która ulatnia wodę, żeby tutaj nie gromadziła się woda. No to nie wiedziałem, bo to było niewidoczne. Jedziemy sobie dalej, moi drodzy. Teraz będziemy odkręcać filtr. A nie, jeszcze nie filtr. Wyciągniemy sobie czujnik temperatury cieczy chłodzącej, wtyczkę. I tak to się wyciąga, widzimy. Przesuwamy do przodu, następnie podważamy paluszkiem i już mamy odłączoną wtyczkę. Tu za chwilę Wam pokażę na krótkim filmiku, jak to dokładnie ma wyglądać, żebyście nic nie uszkodzili, ale raczej nic nie uszkodzicie, dlatego że z tego względu, że naprawdę to jest dość sztywne, dość wytrzymałe i nic nie powinno się stać. Ja już Wam tutaj dopowiem, że jeśli chodzi o objawy, dlaczego w ogóle wymieniam czujnik temperatury cieczy chłodzącej, z tego względu, że w moim przypadku jak jechałem tak większą trasę, tak około 100 km w jedną stronę, to pojawiała mi się tutaj usterka, kontrolka check i z automatu włączał mi się wiatrak, mimo że było na dworze minus 7 stopni na przykład. Naprawdę to była taka usterka, której martwiłem się, że mogę zajechać sobie silnik. Nic bardziej mylnego, później pojechałem sobie to sprawdzić na diagnostykę komputerową i wyszło mi akurat właśnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej i wszystko już mam załatwione. Kolejnym krokiem będzie tutaj odkręcanie filtra powietrza. W tym przypadku naprawdę projekt tego filtra jest olbrzymi, jeśli chodzi o Fiata. Tu mamy dwie nakrętki, dwie śruby i jaki musimy mieć klucz? 10. 10 nasadka, więc sobie odkręcamy w dwóch miejscach. Jeszcze Wam tutaj dopowiem, że nie zapomnijcie oczywiście odpowietrzyć układu chłodzenia po montażu wszystkich elementów. Jest to dość istotne, bo możecie mieć zwyczajnie problem z temperaturą w kabinie, jak i również nieodpowiednie chłodzenie silnika. Także jest to dość istotne. Bardzo istotne, to jest bardzo ważna sprawa. Także pamiętajcie o tym. Wystarczy tam podkręcać sobie odpowietrzniki. No i włączamy silnik. Troszkę mu ciśniemy i to powietrze nam odchodzi zwyczajnie. Tam możemy dociskać sobie ruki mocniej, lżej. Dolewamy sobie, odkręcamy sobie odpowietrzniki, dopóki nie ucieka nam powietrze, sobie czekamy, dopóki nam ucieka powietrze, no i później dokręcamy i jest to trudna czynność. Słuchajcie, jeśli chodzi o filtr powietrza,
Tu jest bardzo istotna sprawa. Przy ponownym montażu widzimy tutaj odmę, która się łączy z filtrem powietrza. Musi tutaj ona nam idealnie była tutaj włożona do filtra powietrza. Jest to ważne, bo później będzie nam mieszanka tutaj powietrzna, która się mieszczy z paliwową, zwyczajnie będzie zanieczyszczona. No, chyba nie chcielibyśmy, żeby cały syf wchodził do komory silnika, no i no mieszał się tam, nie? Wiadomo, to wiąże się z tym, że taki silnik znacznie szybciej ulegnie no niepotrzebnemu tej uszkodzeniu. Tutaj, gdybyście zagubili się bardzo w moje słowa, to oczywiście mogę się tam gdzieś pomylić, nie? Wiadomo, że ja tutaj bardziej tutaj skupiam się na robocie, żebyście tu wiedzieli, jak dokładnie to wszystko sobie ogarnąć. I tak to powiadam, żeby ten czas szybciej zleciał. Słuchajcie, i teraz sobie działamy. Aha, tu jeszcze mamy odmę. Odma widzę, że jest spoko, jest czyściutka. I widzimy już cały podzespół. Tu sobie możemy jeszcze tam z prawej strony jest taka śruba. Śruba tutaj dość gruba, którą możemy odkręcić. Widzimy na samym dole ona jest. I sobie troszkę oddalić te przewody, żeby nam nie przeszkadzały, bo naprawdę ta druga tutaj śrubka, która łączy ten korektor, jest naprawdę w takim nietypowym położeniu, że jest strasznie, naprawdę strasznie ją odkręcić, ciężko. No i tu widzicie, jeśli chodzi o feed, nie o feed, tylko czujnik temperatury czy chłodzącej, naprawdę w takim jest po prostu tak spojony, tak wklejony, no, że jest no niewymienny zwyczajnie. Tak jest to stworzone. Tu sobie pokazuję Wam opaskę, jaką później zamontowałem. Dokupiłem, żeby się to wszystko trzymało. Kolejny wąż. Tu miałem taki delikatny zawias w filmie, nie wiem dlaczego. Chyba kilka było sekund. Chyba tak. No i dobra, teraz widzimy 13, więc 13 sobie odkręcamy te dwie śruby, które mocują element korektora ssącego. Więc sobie je odkręcamy, następnie odrywamy, najlepiej śrubokrętem płaskim, najłatwiej. O właśnie, opaskę sobie podważamy śrubokrętem płaskim. I jeszcze widzimy teraz na końcu mamy taką jakby blokadę, którą sobie odciągamy też śrubokrętem płaskim. I tu widzimy, wszystko już jest fajnie odłączone. Jeśli chodzi o cieknący tutaj płyn, to tak mniej więcej od 200 do 300 ml na Wam tutaj ucieknie, więc sobie to później dolejcie, tam wystarczy, więc wystarczy kupić litr, sobie dolewkę, a zawsze Wam się później przyda. No i zobaczcie, tak to z grubsza wygląda, jeśli chodzi o korektor ssący plus czujnik temperatury chłodzącej. Tu mamy oryginalny włoski, tutaj widzimy Magneti Macrelli, chyba jakoś tak się to nazywało. Oryginalny, taki minimalny błąd i wszystko mi popsuł. Tutaj widzicie, tutaj go wyrywałem te mini blokady i tak wygląda kopia. No kopia za około 100 zł. Aha, jeszcze Wam dopomnę, że no z tego co się orientuję, to może być problem później z kablami po tej cieczy chłodzącej. Tak więc wypadałoby później opłukać te kable w razie W, żeby zwyczajnie nie uszkodziły się. No tak namawiają mechanicy, tak domawiają, tak mówią, to więc zawsze może być w tym ziarenko prawdy, więc zawsze lepiej uważać i sobie je oczyścić później, bądź ewentualnie podstawić jakiś pojemnik mini, który się mieści w tym miejscu i sobie do pojemnika wszystko, żeby to się zlało, żeby Wam tutaj nic nie zmoczyło, nic zwyczajnie później nie uszkodziło niepotrzebnie. Ja akurat nie użyłem tutaj żadnego pojemnika, tak sobie odlałem, potem opłukałem wszystkie te kable, przewody. Zakładamy sobie opaskę na wąż
Jak widzicie, tutaj mamy dwie śruby założone, wszystko jest tak, jak być powinno. No i moi drodzy, to wszystko w tym filmiku. Jak widzicie, jeśli chodzi o wymianę korektora tutaj sącego wraz z czujnikiem temperatury czyszczej chłodzącej w Fiacie Punto drugiej generacji, należy to skomplikowane, tutaj wystarczy mieć naprawdę odrobinę chęci, troszkę zaangażowania i na pewno zestaw kluczy płaskich i nasadowych. I to wszystko, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!